Cześć wszystkim! Dziś zapraszam Was na recenzję jednej z moich ulubionych gitar, czyli American Pro 2 Telecaster. Opowiem Wam dzisiaj, dlaczego ten Telecaster został ze mną, jakie ma specyfikacje, dlaczego brzmi wyjątkowo i jak Telecaster wpisuje się w historii rocka. Lecimy! Telecaster pojawił się na początku lat 50. Najpierw był Esquire z jedną przystawką, a potem Broadcaster, a od 51 roku Telecaster, którego znamy dziś. Fender go produkuje od ponad 70 lat, w ponad 200 wersjach. Przed tym jak pogadamy o więcej historii, najpierw pogadajmy o specyfikacjach w Pro 2. Pierwsza rzecz, przystawki. Mamy dwa V-Mod 2 Telecaster pickups. Są zaprojektowane tak, żeby złapać vintage'owy charakter, ale też, żeby mieli nowoczesny balans i klarowność. W dodatku do tego, nie mam go przy ręce teraz, ale przez dekady każdy Telecaster przychodził z taką pokrywką na bridge pickup. I to właśnie służyło, żeby trochę zmienić brzmienie, ale muzycy nie używali go tak. Po prostu używali go jako popielniczkę do palenia. Również coś ciekawego o tej gitarze jest, że bridge pickup jest przemontowany na stalowej płytce. To właśnie dodaje tego telitwangu. I też ma bardziej metaliczny rezonans i brzmienie. W porównaniu do mostka, neck pickup jest bardziej ciepły i pełny. Mostek to jest string-through Telecaster bridge. I to znaczy, że na tej gitarze masz 3 sposoby montowania strun. Pierwszy jest przez korpus. Drugi jest przez mostek. A trzeci sposób to przez mostek, ale owinięte. Czyli zamiast dać struny tak prosto, to dajesz naokoło. I każdy sposób montowania strun brzmi inaczej. Również mamy mosiężne siodełka typu bullet. To daje gitarę świetną intonację i klasyczny telecasterowy dźwięk. Profil gryfu to jest tak zwany Deep C. I właśnie to jest taki bardzo wygodny gryf. Jest w sumie w kształcie C. Ani za gruby, ani za cienki. Też mamy rolowane krawędzie podstrunnicy. Od razu czuć jakość. Oczywiście materiał jest klonowy i ma lakier po tej stronie, ale po drugiej jest taki półsatynowy. Nie do końca z lakierem, nie do końca satynowy. I to jest właśnie super, bo nie masz tych problemów, że lepi się ręka, czy że jest trochę za suche. To właśnie poprawia bardzo grywalność i dalej ma taki premium feel. Są 22 progi na tej gitarze i są tak zwane narrow tool. To znaczy cienkie i wysokie. Się na nich bardzo fajnie gra i ani nie czują za niskie czy za cienkie. Są po prostu idealne. Siodełko jest zrobione z kości. I to daje też klasyczne brzmienie. A skala to 25,5 cala. To jest standard Fendera. Struny są trochę bardziej napięte i ma wpływ na ten telecasterowy snap. Przez to też gitara brzmi jaśniej. Promień podstrunnicy jest 9,5 cala, czyli bardzo uniwersalny standard Fendera. I jest wygodny do akordów i do grania solówek. Jako nowoczesny dodatek
mamy tak zwany kontur tutaj na neck joint. I naprawdę zauważyłam, jak się gra tutaj solówki, to bardzo łatwo jest tutaj się dostać. Tunery są standardowe, zamknięte klucze Fendera. To nie są locking tuners, ale dalej są bardzo stabilne. I co jest ciekawe, jest, że te klucze są właśnie staggered, czyli nie mają tą samą wysokość. To poprawia stabilność stroju. Elektronika to klasyczny układ tone, volume, 3 przełączniki, czyli bridge, obydwa, sam neck, ale na potencjometrze tonu mamy push-push. To jest tryb szeregowy, co daje grubsze, niemal humbuckerowe brzmienie. Zobaczycie później w demo, jak to brzmi. A w ogóle jest taki feature w elektronice, że to jest treble bleed circuit. I to oznacza, że czy ściszymy tą gitarę, czy zgłośnimy, te treble, czyli wysokie tony i brzmienia, nie zgubią się. Co jest super. Teraz przejdźmy trochę do historii. Telecaster był pierwszą masowo produkowaną elektryczną gitarą z pełnym korpusem, czyli solid body. I może ciekawi Was, dlaczego właśnie ta gitara była pierwsza. To jest dlatego, że miała bardzo prostą konstrukcję i od początku była zaprojektowana jako gitara dla zwykłych ludzi. Była tak zwana working man's guitar. Nie było ozdobnych bindingów, skomplikowanych luksusowych detali albo zbędnych rozwiązań konstrukcyjnych. Był po prostu korpus, śrubowany gryf, 2 pick-upy, solidność i funkcjonalność. Wtedy w Fenderze nie było playera, American, custom, coś tam. Była po prostu jedna solidna gitara. I budowa tej gitary to jest dosłownie jakbyś do deski do krojenia przykręcił szyjki i naciągnął struny. A dlaczego jest legendą? Bo właśnie od tej gitary się zaczął rock and roll, czyli masowo tworzona muzyka z użyciem brzmienia gitary elektronicznej. Najpierw Telecaster stał się ikoną muzyki country w Ameryce, bo właśnie był niezawodny, głośny, łatwy do naprawy i dostępny cenowo. Ale dalej miał tą jakość. Muzycy mogli go kupić, grać na nim koncerty, podróżować i pracować. To właśnie była gitara do grania, a nie do oglądania. I właśnie ostatnio dużo ludzi mi się pytało po odcinku w Denmark Street, dlaczego ten Tele z 51 roku jest taki drogi? 60 000 funtów? A, nie jest tyle wart. Ale był wart tyle właśnie nie dlatego, że jest tylko stara gitara, ale właśnie początek rock'n'rolla i początek tego, że muzyka stała się dostępna dla zwykłych ludzi. Co na nim było grane? Czy pamiętasz takie riffy i piosenki jak Brown Sugar, Stonesów, czy Stairway to Heaven, Led Zeppelin, Message in a Bottle przez The Police, Run Like Hell, Pink Floyd? Telecaster to nie tylko był początkiem rocka, to jest chyba jedna z najbardziej uniwersalnych gitar. I nie tylko na niej były grane super riffy, piosenki, ale na niej grali super gitarzyści. Jak na przykład Jimmy Page, wczesny Led Zeppelin, Joe Strummer z The Clash, punkowa energia, Keith Richards, The Rolling Stones, rytmika, groove i rock and roll. I oczywiście też James Burton, gitarzysta Elvisa Presleya, który grał na słynny Tele Blonde z 52 roku i później czerwony Paisley z 69. Totalne brzmienie rocka i country. Ale nie myślcie, że zasięg Telecastera tylko był w USA, w Stanach czy w Anglii. Również był w Polsce. U nas też był uniwersalną gitarą. Na przykład grał na niej Marek Jackowski z Manamu. I oczywiście, podobnie jak Joe Strummer z The Clash dawał punkową energię, to właśnie Tomek Lipiński z Tilt też miał Telecastera. Ta gitara sprawdza się wszędzie. Od rocka do country, pod alternatywą, do bluesa, do punka. Prawie wszystko na niej dobrze brzmi. Nawet słyszałam, że niektórzy ludzie grają na niej metal. I osobiście nie próbowałam, bo nie jestem wielką faną metalu, ale naprawdę to jest super, że aż tyle można na niej zagrać.
Dlaczego właśnie wybrałam ten egzemplarz Pro 2? Zanim ta gitara była kupiona, to pojechaliśmy do wielkiego sklepu gitarowego w Wielkiej Brytanii i przetestowaliśmy około 30 Telecasterów. Sprawdzaliśmy rezonans, sustain, komfort w graniu i oczywiście ten legendarny Telecasterowy twang. I co ciekawe, ten egzemplarz był najlepszy z nich wszystkich. Lepszy nawet niż modele Ultra i modele Custom, którego mieliśmy okazję ograć. Również zauważyliśmy, że była wielka różnica pomiędzy Telecasterami i właśnie są Pro 2 American Telecastery z podstronnicą zrobioną z rosewood. I ktoś tam może mówić, że nie ma różnicy, ale była wielka różnica. Rosewood brzmiał dużo cieplejszy i mniej taki ostry. A więc wybraliśmy klonowy. Ten Tele po prostu żył. Reagował natychmiast. Miał świetną dynamikę, charakter i jest bardzo melodyjny. Kupiliśmy ją za 1550 funtów, co w sumie było super okazją, bo właśnie się patrzyłam na stronę Fendera dzisiaj i tam teraz kosztują 1870 funtów. Wygląd i konstrukcja. Miami Blue to jest przepiękny kolor. To jest klasyczny korpus ochly, czyli older, i lakier jest dość gruby, co daje solidne premium wrażenie. Po kilku latach grania na tym Telecasterze mogę powiedzieć jedno. To gitara, do której ciągle wracam. Jest inspirująca, melodyjna i niezwykle wygodna. Jeśli szukacie Telecastera z klasycznym brzmieniem, ale nowoczesnym, dopracowanym wydaniu, to American Pro 2 to absolutna topka. I ogólnie bym też powiedziała, że gitara Telecaster jest prawie dla każdego gitarzysty. I bym powiedziała też, że dla początkujących w ogóle Telecaster to jest super wybór. Przez to, ile brzmień można z niej wyciągnąć. Dajcie znać w komentarzach, kto jest waszym ulubionym graczem na Telecasterze. I zostawcie łapkę w górę i suba, jeśli chcecie więcej takich recenzji. Do zobaczenia w następnym wideo.